Siema. Dzisiaj trochę w innych okolicznościach. W ogóle mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo siedzę koło głośnika w kawiarni, ale przy okazji przetestuję swoje skille w obróbce dźwięku w DaVinci. Jestem w kawiarni, bo mam teraz kilka dni wolnego. I tak pomyślałem, że zasymuluję sobie, jakby to wyglądało, gdybym pracował nad własnym i gdybym zarobił już tylko z własnych projektów. Oczywiście to też nie było tak, że siedziałem tylko w kawiarni, ale no, coś nowego, bo dużo siedzę w chałupie i programuję, także dzisiaj trochę wyszedłem ze swojej strefy komfortu i poszedłem na spacer, bo jest ładna pogoda, rano była siłka tradycyjnie. No, a teraz piję mrożoną kawę i sobie do Was gadam. Pomyślałem, że pogadamy sobie dzisiaj trochę na temat tej aplikacji, o której Wam wspomniałem, czyli tego przesuwania zdjęć. Nie mam jeszcze docelowej nazwy, jaką chciałbym wyświetlić w App Store. Póki co chyba najbardziej siedzi mi PicsWipe. No, ale to jeszcze jest w trakcie sprawdzania. Póki co, tak jak Wam ostatnio wspomniałem, miałem sporo problemów optymalizacyjnych z tą aplikacją. Posiedziałem nad tym. Działa to już ok. Jeżeli chodzi o monetyzację, to postanowiłem użyć dwóch rzeczy w tej aplikacji. Po pierwsze, będę tam implementował reklamy. Reklamy będą pokazywały się co 10 przesunięć palcem i raz w ciągu swajpowania dziennego po 5 przesunięciach będzie wyświetlał się paywall. Taki ograniczę go czasowo, żebym nie mógł się zatrzymywać od razu, bo widzę, że w Minimoro to gdzieś tam przyciągnęło 2 triale, także spoko. To nie są jakieś wielkie liczby, ale no testuję sobie różne rzeczy. Więc będzie tak, wchodzicie do aplikacji, macie 0 przesunięć w ciągu dnia, dojeżdżacie do 5 swipe'ów, wyświetla się paywall i później co 10 będą reklamy. Ja skorzystałem z AdMob od Google'a. Wiem, że jeszcze mi podsyłali się na Discordzie od Unity, ale tam kurczę dokumentacja była tylko w Objective-C i stwierdziłem, że dobra, jakoś sobie poradzę z Google. Nie wiem, czemu zgasił mi się mikrofon. Chyba przycisnąłem palcem przez chwilę, przez przypadek. No, o Google mówiłem. Całkiem spoko się tego Google'a implementowało. Dość prosto. Dokumentacja co prawda nie istnieje, ale na YouTubie parę materiałów znalazłem, które pokazały krok po kroku, jak to zrobić. Mam nadzieję, że to będzie działać. Jeszcze z tego, co widziałem, trzeba zrobić jakąś weryfikację po wrzuceniu aplikacji do App Store'a. Mam nadzieję, że to szybko działa, bo jak pamiętacie, przez te parę dni pierwszych jest boost do pobierania. No i wydaje mi się, że wtedy mogę najwięcej nafarmić tych subskrypcji. Jeżeli chodzi o same subskrypcje, wykorzystam taką metodę, z której korzysta Adam Little, nie wiem jak to się czyta. Gość ma około 50 aplikacji w ogóle i on jest jakimś szefem, tam $70,000 miesięcznie zarabia na tych apkach, chore pieniądze, ale on ma taki model subskrypcji, że daje dość drogą subskrypcję tygodniową. W moim przypadku to będzie $4, o ile dobrze pamiętam. Natomiast zaraz obok tego jest subskrypcja roczna, która kosztuje chyba $19, więc to w ogóle ta subskrypcja roczna pojawi się, że jest 95% taniej, no i to podobnie działa, więc sobie to potestujemy, dam Wam znać oczywiście, jak to wyszło. Obecnie pracuję nad tym, żeby ten paywall działał poprawnie. Zapinam paywalla, dodam sobie jakąś taką opcję debugową, żeby móc gasić reklamy i paywalla w momencie, kiedy testuję apkę. No i myślę, że jak mamy poniedziałek, to gdzieś koło piątku pewnie będę już chciał ją wypuścić do App Store'a. Akurat się dobrze złoży, bo jest 28, więc przy kolejnym materiale, przy podsumowaniu być może udałoby się już wrzucić też tą aplikację do podsumowania, do statystyk i tyle.